Cześć! Dzisiaj będzie o wysyłaniu maili z Amigi za pośrednictwem programu Simple Mail oraz Gmaila. Da się w 2025. W 2024 też się dało. Ale zacznijmy od początku. Zanim się przeniesiemy na Amigę, żeby móc korzystać z Gmaila, musimy się dostać do ustawień naszego Google konta, haseł do aplikacji, no i trzeba tam sobie wygenerować hasło. Wpisujemy nazwę w aplikacji. Możemy wpisać dowolną, Gmail tego nie sprawdza. Generuje nam takie oto hasło 16-znakowe. I teraz tak. Jest to w 4-znakowych, nie wiem jak to nazwać, grupach. Mamy 4 znaki, spacja, 4 znaki, spacja, 4 znaki, spacja. W Simple Mailu wpisujemy to hasło bez spacji. To ma być jeden długi ciąg 16 znaków. Mamy nawet kiedy jest wygenerowane, no ale oczywiście ja to kasuję. Nie ma tak łatwo. Tutaj mam przygotowane już do Simple Maila. Jeśli ja zgubię te hasła, czy one mi przepadną, no to trzeba usunąć i wygenerować nowe. Moja Amiga 4000 zwarta i gotowa. Przewinęły się 2 programy pocztowe, amigowe. Ja wiem o 2. Podejrzewam, że tam w latach 90. na pewno były próby jeszcze jakichś innych programów. Coś tam się na pewno pojawiało. Nie wiem, nie słyszałem, wiem, że są 2. Pierwszy to jest YAM. On zajmuje ponad 3 mega archiwum. Na stronie internetowej jest informacja, że jego rozwój się zatrzymał w 2016 roku. No ale jak go uruchamiam, no to pisze 2014. About. Jest to. Tak właśnie. Nie udało mi się go zmusić do obsługi Gmaila. W żaden sposób. On też nie obsługuje IMAP-a. To jest już od wielu, wielu lat, to jest standard, tak. Więc nie opowiem wam za dużo na temat działania tego programu. Ale za to z sukcesem, po paru godzinach bojów, udało mi się zmusić, albo namówić, może tak bardziej poetycko, Simple Maila do działania. Ostatnia wersja 0.45 z 2018 roku, to też już jest wiekowe. Przechodzimy sobie do Configuration i tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda prawidłowa, działająca konfiguracja Gmaila w Simple Mailu. Można odbierać, można wysyłać, można dodawać załączniki, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. I udało mi się również zmusić Wirtualną Polskę do obsługi Simple Maila. Na odwrót, Simple Maila do obsługi Wirtualnej Polski. Aczkolwiek tutaj trzeba było się zalogować do poczty i włączyć obsługę IMAP-a i włączyć obsługę SYMy-typy. Bo bez tego działać nie chciało. Możecie sobie zrobić screena, czy tam pauzę i zobaczyć, jak wyglądają ustawienia. Kluczowe to są w jednym i drugim ustawienia portów oraz sposobów szyfrowania. No ale zajmijmy się Gmailem, bo to mnie najbardziej interesowało. Kręciło, jarało, bawiło. Tak jak mówiłem, trzeba wygenerować hasło. Tak jak to pokazywałem na początku filmu. Bez tego się nie da zalogować. Od razu wypluwa Gmail, że jest błędne hasło albo błędny login. No nie dziwota, tak? No, Gmail musi się bronić przed jakimiś tam przestarzałymi, niebezpiecznymi aplikacjami, które tam rozwojem sięgają daleko w tył.
No ale da się. I to mnie cieszy. No to wyślijmy sobie jakiegoś może maila. Zobaczmy jak to działa. Pomyślałem, że wyślę sobie maila do Buliego. Tylko jakiego on miał maila? Mam. E-mail testowy z Amigi. Dobrze, dodajmy może jakiś załącznik. Czemu by nie? No i niestety mamy zgon. Ten program lubi się wieszać. Reboot. Wracamy za chwilę. Za chwilę dalszy ciąg programu. Dziękujemy za czas oczekiwania. Zobaczmy, czy teraz się uda. No to wyślę Buliemu jednego JPEGa 57 KB i jednego IFF-a 302 KB. Mamy. W stopce mam tutaj dopisane e-mail wysłany z komputera Amiga 4000. No i próbujemy. O, leci. Widzieliście jak długo trzeba na to czekać? To jest na procesorze 0,60-100 MHz. Kiedy zobaczę na PC-cie, czy to poszło. Proszę, mamy dowód. Ach, ta literówka, tragedia. Świat to widzi. Dobrze, że ten film będzie miał mało wyświetleń. To są dwa dokładnie te same obrazki. Jeden jest w IFF-ie 295 KB, drugi jest w JPEG-u 56. Dobrze, ale wróćmy do Amigi. No trwało to katastroficznie długo. Teraz sobie tak wyobraźcie, że hipotetycznie jesteście w biurze i trzeba wysłać 10 maili, tak? 8-9 minut, o ile się Amiga nie zawiesi. No bo niestety ten program Simple Mail, on lubi się powiesić. A zobaczmy tego maila, czy się wyświetla podgląd. Tak, jest. Fajnie. Idzie to? Idzie. O! Bardzo ładnie. Nie znam za bardzo tego programu, wiecie, to tak pierwszy raz faktycznie siadam do tego, żeby spróbować maile powysyłać z Amigi. To jest oryginalna koszulka kupiona w oficjalnym sklepie Hyperionu. Załapałem się nawet na kod zniżkowy, bo jak parę lat temu oni to uruchomili, dawali tam ileś upustów, już nie pamiętam. Kupiłem koszulkę, kupiłem poszewkę na poduszkę i już nie pamiętam, czy coś tam więcej. O, IFF-a też wyświetla, elegancko. Dobrze jest. No to działa nam gadu-gadu. Działa nam internet. Działa nam wysyłanie maila. Wszystko co prawda w sposób kaleki i daleki od ideału. No ale to jest hobby. Jak się komuś nie podoba, to niech sobie kupi komórkę z Androidem. No i tyle w dzisiejszym odcinku.
Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i wszystkiego naj w 2025.